Dzisiaj mam rozwiązanie mojego problemu z wilgocią na pomidorach, z kondensacją. Ciągle to występuje, właśnie widzę krople rosy, może nawet kapie stąd, więc zakupiłam ten fajny campingowy wentylatorek. Kosztował mnie tylko 9,99 i on jest na baterię i te baterie mogą być ładowane w domu za pomocą kabla USB. To jest właśnie wentylatorek. To jest kabelek. Po prostu wkładamy do takiej ładowarki USB i do wentylatorka. Ten wentylator można ustawiać pod różnymi kątami, ale niestety nie obraca się. Można go zawiesić i po prostu zmieniać kąty. I po prostu ma 4 takie siły nadmuchu, ma światło nawet, zobaczcie, tutaj się go włącza tym pokrętłem i ma pojemność 10 000 mAh, typ C input 5V 2A i USB-A output 5V 1A i siła 4W. Czyli zobaczcie, liście się troszkę ruszają. To jest maksymalny nadmuch. No i może pomoże? Na pewno nie zaszkodzi. I zawieszę go gdzieś tutaj z tyłu pomiędzy tymi właśnie pomidorami, które są tutaj na końcu, bo niestety zrobienie drzwi z tyłu to by wymagało od mojego męża sporo pracy i sporo nakładów finansowych, bo drewno jest tutaj drogie, wszystkie te zawiasy i wszystko to, co on potrzebuje, to naprawdę nie warto nawet proponować, bo to byłby wielkie zadanie. No i nie wiem, może w zimie pomyślę o tym, żeby zrobić drzwi. Nie jestem pewna. Może kiedyś będę miała tunel z prawdziwego zdarzenia z drzwiami na 2 końcach. No ale na razie zawiesimy wentylator, a potem będę zbierać pomidory, które już wyglądają na dojrzewające i zapisywać pisakiem, jaka to jest odmiana, bo będę czekać, aż dojrzeją i wtedy będę próbować. Zapraszam na film. No i zobaczcie, zawiesiłam go na sznurku. Podwiązałam tutaj do tej ramy i on sobie tutaj pracuje. No i zobaczymy. To jest takie, wiecie, połowiczne rozwiązanie, ale może zobaczymy, na ile wystarczy, ile czasu ta bateria wytrzyma. Wentylatorek kupiłam na Amazonie i on się nazywa Snow Pea, czyli groszek śnieżny. Fajny taki. No i zobaczymy teraz, co się nam uda zebrać. Jakie pomidorki. Ok, tu pierwsza z brzegu. Widzę Karma Miracle. I spojrzałam w moje notatki i zamówiłam te nasiona ze sklepu w Szwajcarii, czyli nie była to wymiana, nie były to jakieś, wiecie, niewiadomego pochodzenia nasiona, czyli powinna być dobra. Zerwę ten i położę na parapecie, żeby dojrzał. I co ja robię potem, żeby wiedzieć, jaka odmiana, to zaraz wam pokażę. Mam pisaki. Jeden to jest długopis, jeden to jest permanentny marker. Zobaczę, który będzie lepszy, żeby po prostu napisać nazwę odmiany na pomidorze. I postaram się napisać tu, gdzie prawdopodobnie nie będę jadła. Zobaczę, czy ten długopis. Karma. No nawet piszę. A zobaczymy. Tyle wystarczy, bo ja mniej więcej będę pamiętać, jaka to jest odmiana. Poza tym mam ten film. Następny tutaj, ten Martian Fee, wygląda jakby dojrzewał.
Zobaczcie, jakie cukiereczki. Te jeszcze niedojrzałe. I to jest Martian Fee, to nie jest Martian Angle. Martian Angle wybarwia się na żółto, biało. Są różne odmiany z tej serii, także to jest na pewno Martian Fee. Martian Fee. I tak samo napiszę sobie nazwę odmiany, ale na pewno to będę wiedzieć, bo tylko jedne mam takie. I do koszyka. Tutaj mam taką fajną dynię fungo. Wygląda jak grzyb albo turban. A tutaj mam dynię polskiej odmiany Justynka, którą miałam w zeszłym roku i była fajna, bardzo słodka. Następnie jest Sun Cherry Premium. Tutaj już coś napiszę, bo to jest normalnie czerwona koktajlówka. Tutaj sobie właśnie napisałam tym drugim pisakiem Sun Cherry, żeby wiedzieć. Z tego tunelu to już wszystko. Na razie idziemy do drugiego. A jako, że były zmiany chorobowe na liściach ziemniaka, to poobcinałam liście i zostawiłam same łodygi takiej wielkości, żeby po prostu ochronić moje pomidory przed rozprzestrzenianiem się zarazy ziemniaczanej z ziemniaków na pomidory. Tak właśnie tutaj w Anglii mój sąsiad działkowy tak robi, więc ja zaczęłam też tak robić. To są właśnie te łodygi ziemniaka zostawione w ziemi i sobie będę na bieżąco je wykopywać, bo po prostu skórka w tym czasie się zrobi twardsza i będą się lepiej przechowywać. Tutaj mamy dynię piżmową Barbara, która właśnie zaczęła szaleć. I tutaj pierwszy z brzegu to mamy stupicę. Ten weźmiemy. Powinnam sobie wziąć jakiś sekator właściwie. No nie, odchodzi. Stupicę. Jeden. Drugi. Ten też weźmiemy. Poleży na parapecie. Tak jak mówiłam, poobcinałam chore liście, ale one ciągle chorują. Nie wiem, czy to jest alternarioza, czy zaraza, ale obcinam, bo na tej odmianie mi tak szczególnie nie zależy, ale nie chcę, żeby inne się zaraziły. No i tam widzę, że Lucky Tiger też dojrzewa. Zaraz pójdziemy. Zebrałam 2 Lucky Tiger, oczywiście jeszcze nie dojrzałe, no ale poleżą, to dojrzeją. I tutaj mamy Sun Gold F1. Też weźmiemy i tutaj koniecznie piszemy, bo chcę wiedzieć, z którego mogę wziąć nasiona. Na przykład z tego nie będę brać, bo to mieszaniec, ale z tego już tak, bo to jest Sun Gold Select 2. I z tych z tyłu tak samo będą brane nasionka, bo to są tak zwane open pollinated, czyli będą powtarzać cechy tej rośliny. Czyli na tym wystarczy napisać F1 i będę wiedziała, o co chodzi. A na tych 4 po prostu napisałam 2, żeby wiedzieć, że to jest Sun Gold Select 2. I zrobimy taki właściwy już test, żeby wiedzieć za kilka dni, jak one właściwie smakują, jak są dojrzałe. A na tych Sun Gold Select 1 napisałam sobie 1, czyli będę wiedzieć, bo one wszystkie wyglądają tak samo, inaczej by było trudno rozróżnić. A na tych napisałam A, jako że to jest Ambrosia Gold. Mam kilka dużych pomidorów, które dojrzewają, zaraz Wam pokażę. No i ogórki u mnie właśnie zaczęły. Ogóreczki. U Was się pewnie już kończą. A u mnie się dopiero zaczynają. Bardzo się cieszę, bo nie jem kiszonych ogórków cały rok w oczekiwaniu na swoje własne. Tutaj dojrzewa Girl's Weird Thing.
Zobaczymy, czy to jest właściwa odmiana, czy nie. No ale weźmiemy. Bo chyba zrywanie owoców pozwala tym innym owocom dojrzeć szybciej. Czy jest to prawda? To muszę sekator do tego wziąć. No i napisałam sobie GGW, GGW. Tak wyglądają. Zobaczymy, jakie będą, jak w pełni dojrzeją. Tam widzę Copper River też dojrzewa, czyli miedziana rzeka. Teraz ją też zerwiemy. No i na Copper River napisałam CR. To ma trochę suchej zgnilizny wierzchołkowej. No ale zobaczymy. To jest kilkukolorowa odmiana. Bardzo będzie pewnie pyszna. Idziemy dalej. Tutaj mamy Sunbell. Te, które smakują jak winogrona. Tej pewnie nie muszę podpisywać, bo ma taki niespotykany kształt i nie mam innej odmiany, która tak wygląda. Tutaj sobie zbierzemy. W ogóle to oglądam filmy innych osób zbierających pomidory i niektóre z tych osób w ogóle nie podają odmian, co mnie troszkę zasmuca, bo ja zawsze chcę wiedzieć, jaka to jest odmiana. Bo wiecie, adykt, nałogowiec. Tutaj widzicie poświęcenie nasturcji i bielinek po prostu składa jajka na nasturcji. I to właśnie odwraca ich uwagę od warzyw kapustnych. Jeżeli posadzicie nasturcję, to jajka będą złożone i gąsienice będą na nasturcji, chociaż szkoda, zamiast na waszych kapustach. Widziałam nawet bielinka na kompoście składającego jaja na liściach zerwanych z brokuła i z kapusty. To już desperacja, myślę. Tutaj dynia Crown Prince zaczęła właśnie zawiązywać dynki. Na razie są takiej wielkości. Tutaj staśmiony owoc Black from Tula. Nie wiem, też pewnie go wezmę, żeby dać szansę tym ładnie wyglądającym owockom poniżej. I BFT idzie do koszyka. Tutaj jest odmiana Grain Doctors. Też muszę podpisać. Zielona koktajlówka, jak dojrzała. No i to na razie tyle. No, ale dobry początek. Jeśli chodzi o cebulę, którą uprawiam z nasion, to najlepiej sobie radzi szalotka Zebrun. To jest szalotka i muszę to właśnie sobie zapamiętać, żeby w przyszłym roku posadzić więcej szalotki Zebrun, bo ona nie pada ofiarą tej choroby, którą mam w glebie, tej takiej pleśni. A to Kelsey, to jest ta jedna z tych dużych cebul. I w ogóle niektóre z moich cebul, tak jak na przykład Tough Ball, już skończyły, a te szalotki jeszcze cały czas rosną. Fajnie smakują, bo już próbowałam. A tu pomiędzy nimi, tam gdzie usunęłam cebulę, posadziłam następne pokolenie ogórków i bazylię i słoneczniki. A tutaj mam marchew, Sweet Candle, czyli słodką świeczkę, która wygląda jakby była gotowa. A tutaj po tej stronie mam pasternak. A tutaj koper. Piękny koper, który posiałam na rozsadę. Nie pamiętam kiedy, ale po prostu
przekroczył wszelkie moje oczekiwania. Był cięty 3 razy na koperek zielony, który zamroziłam, a teraz patrzcie. Sam raz do kiszonych ogórków w moim klimacie. Przepiękny. A tutaj na załączonym obrazku możecie zobaczyć, jak inwazyjna jest mięta. Po prostu jest wszędzie. To jest moja mięta czekoladowa na ścieżce, a starałam się ją wyrywać. Ale można ją zebrać jako kwiat cięty. Fajnie kwitnie i nadaje fajnego zapachu bukietom. No a te jeszcze cały czas można zbierać na herbatę i na inne różne zastosowania. A tutaj mam mój wielki rozmaryn, oregano, które się samo wysiało, szałwię. I tutaj był też dziurawiec, ale go zebrałam. No ale wysadziłam nowy dziurawiec, który posiałam z nasion. Tu widzicie kępki dziurawca, żeby mieć po prostu dziurawiec na przyszły rok. Ten rozmaryn był kupiony jako sadzonka ze sklepu ogrodniczego kilka lat temu i teraz jest wielkości takiej, wielkiego krzaka. Tam widzicie jeżówki i motylek na jeżówce. A tutaj mam słoneczniki, szarłaty. Te będą brązowe, takie złocisto-brązowe. A tutaj mam posadzony wrotycz, bo nigdzie nie widziałam na łąkach, przynajmniej tam, gdzie byłam, nie widziałam wrotyczu. Wiem, że pewnie gdzieś jest, bo czasami jak jadę gdzieś samochodem, to widzę na obrzeżach. No ale to będzie mój własny wrotycz. Proszę, można z nasion też uprawiać na własnej działce. Pierwszy słonecznik, który zakwitł i to się nazywa Indian Blanket. Jest to mieszaniec, czyli indyjski kocyk. Mi się bardzo podoba. A te będą takie malutkie, króciutkie. I niektóre z tych jabłek, które zapakowałam w te torebki z organzy, wyglądają dobrze. No i nic ich nie zje na drzewie. Tu widzę jeszcze jedną mam podwójną, którą muszę przepakować, bo zobaczcie, bardzo im ciasno. Ale ogólnie wyglądają, jakby nie miały robaków, ale czasami może wejść tutaj od tego ogonka i wtedy też będzie robaczywe. No nie wiem, zobaczymy. Te jabłka będą gotowe późno, jesienią albo późnym latem. Bardzo czekam, żeby nie były robaczywe. A zobaczcie, co się dzieje z jabłkami, których nie włożyłam do torebek. To właśnie. Kukurydzę już raz sprawdzałam, ale jeszcze wyglądała dosyć blado. No ale zaczyna się już trochę różowić. Nie wiem, jak ta odmiana powinna wyglądać. Nie, jeszcze nie jest gotowa. Jeszcze czekamy. Buraczki już są porządnych rozmiarów. Można już wyciągać te większe. Zobaczcie. I one całkiem dobrze rosną razem. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, 6. 3 są większe, 3 są mniejsze, więc jak wyciągniemy te większe, te mniejsze będą dalej rosnąć. Widzicie? Tutaj mam szczypiorek do ścięcia, nawet nie wiedziałam, że go mam pomiędzy ziołami. I tutaj jedyny pomidor, który mam na zewnątrz, bo się po prostu nie zmieścił, to jest ten tak zwany Stalin.
No ale zobaczcie, jaka różnica. No, ta sadzonka była taka maleńka, no to jest bardzo opóźnione, ale produkuje pomidorki. Na razie zaraza go nie łapie. Ja to po prostu posadziłam go, żeby zobaczyć, jaki jest odporny, bo ta odmiana pochodzi z Syberii i podobno bardzo jest odporna. Także zobaczymy. Tutaj posadziłam trawę ozdobną, która właśnie zaczyna kwitnąć. Zamówiłam po prostu korzonek i to się nazywa Flamingo, Penicetum Flamingo. I ona ma się przebarwiać na taki właśnie różowy kolor, a tu obok mam hyzop z nasion.